Hej, cześć i czołem. Dzisiejszy film chciałbym poświęcić procesowi, a proces ten będzie opiewał o wybór nowego motocykla. I chciałem się podzielić z Wami moją metodą, jaką się posłużyłem przy wyborze GSX-era. Oglądajcie. To nie jest pierwszy motocykl, który wybieram. To nie jest moje pierwsze rodeo i chciałbym się posłużyć w tym przypadku trochę technologią, którą możecie znaleźć w internecie, ponieważ nie sposób jest usiąść na każdym motocyklu, nie sposób się przejechać każdym motocyklem, jeżeli do wyboru wystawicie sobie kilka lub kilkanaście modeli. I oczywiście mój wybór nie jest na pewno dobry dla Was, on jest dobry dla mnie, a tak naprawdę może się okazać, że również nie, ale żeby dokonać tego wyboru, fajnie by było mieć jakieś dane. I dla mnie informacją, która była kluczowa, była pozycja na motocyklu, czyli jak ja na nim się będę czuł i jak będę miał ugięte kolana, jak będę miał ugięte biodra i jak będę miał wyprostowane ręce i dokąd mnie to zaprowadzi. Chciałbym, żeby można było również posłużyć się wysokością kanapy, ponieważ my się uczymy jeździć motocyklem i ta wysokość kanapy ma tutaj znaczenie, więc mamy pochylenie ciała, mamy ugięcie kolan, mamy ugięcie bioder, mamy wysokość kanapy. Waga motocykla miała dla mnie znaczenie, moc, moment obrotowy oraz akcesoria, które były dla mnie istotne. Ja chciałem, żeby motocykl miał klatkę, a nie crashpady, ponieważ my głównie jeździmy po placu manewrowym i na małych torach, gdzie te prędkości nie są jakieś zawrotne i crashpady akurat w tej sytuacji, nie do końca w mojej ocenie będą odpowiadały naszym motocyklom. Chciałem, żeby były klatki i nie do każdego motocykla klatka jest dostępna, więc dobrze sobie od razu zweryfikować, co jest, a czego nie ma. Plus do tego chciałem, żeby ten motocykl miał szansę zabrania jakiegokolwiek bagażu i nie był motocyklem, który po prostu się nie nadaje do jakiejkolwiek turystyki, chyba że ktoś uwielbia jeździć z plecakiem. No i powstał taki arkusz Excel, który ma kilka modeli. Jest CBR 650R, GSX-R 600, GSX-R 750, Monster 950, MT-09, Street Triple Daytona, CBR F4i i bym sobie ten przewinął jeszcze, bo na dokładkę jeszcze spróbowałem GSX-S-a, CBR 600F, przepraszam, i mamy jeszcze R7. Oczywiście warto dodać sobie do tego jeszcze budżet, żeby było jasne, co dla Was będzie istotne, bo pieniądze jakby też są istotne przy takim wyborze, ale powstała nam jakaś tabela, w której można było te dane uzupełnić. I zanim pójdziemy dalej, bo widzicie, na dole pojawiły się już numery, jakąś hierarchią tych motocykli, ale chciałbym Wam pokazać, chciałbym pokazać to. To jest strona, która nazywa się cycle-ergo.com i możemy sobie na tej stronie wybrać model motocykla, wybrać nasz wzrost, wpisać długość szwu wewnętrznego Waszych spodni, czy tam szwa, jak wolicie, i na podstawie tego możemy określić, sam komputer wylicza, więc jakby jest to jakaś tam symulacja, bo proporcje człowieka też każdy może mieć swoją. Mamy tak, pochylenie ciała, czyli kąt, w jakim będziemy siedzieć, jeżeli nasze ręce będą zgięte w określonym stopniu, ale o tym za chwilę. Mamy ugięcie kolan i ugięcie bioder. To, co tutaj na tej stronie jest jeszcze fajnego, to możemy sobie sprawdzić, czy to będą metryczne. Dla nas metryczne wartości są ważniejsze niż imperialne. Możemy dla osób, które są niskie, sprawdzić, czy będziemy sięgać nogą do ziemi. Myślę, że dla osób o wzroście poniżej tam 1,70 m może to być kluczowa informacja. Wyprostowanie rąk zasymulować, w sensie jak bardzo chcemy, żeby ta pozycja była wyprostowana lub mniej i żebyśmy, te kąty, jak widzicie, się zmieniają wraz z tym ugięciem. Możemy też posadzić naszą sylwetkę na centrum kanapy, z przodu kanapy i z tyłu kanapy, więc dzięki temu też możemy zaobserwować mniej więcej, jak te kąty będą się zmieniały i jakie do dyspozycji mamy możliwości posadzenia własnego tyłeczka na motocyklu. Dochodzi nam jeszcze tutaj bardzo ciekawa rzecz, dochodzi nam pasażer. Możemy też określić jego wzrost i jego długość nóg i możemy go do tego obrazka dodać. Dla wielu osób może to mieć kluczowe znaczenie, ponieważ wielu z nas podróżuje z pasażerami i na tych motocyklach możemy sobie te pozycje zasymulować i zobaczyć, jak bardzo niewygodnie lub bardzo wygodnie ma. Ja sobie tutaj dodałem już 2 motocykle, mogę dodać ich więcej. Wybór jest naprawdę spory, więc można sobie zaszaleć, a jeżeli klikniemy, jest taka możliwość podglądu 2 motocykli naraz i będziemy mogli widzieć różnicę pomiędzy jazdą na jednym lub drugim motocyklu. Jak bardzo te pozycje są z tymi samymi parametrami. Widzimy teraz 2 postacie na 2 motocyklach naraz. Jakby ktoś bardzo chciał. Więc mamy 90
kąt ugięcia ramion w obu pozycjach, wszystko jest tak samo. Bardzo fajna strona dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a chcieliby wiedzieć. Tych motocykli można dać tutaj cały szereg, właściwie wszystkie, które są w moim Excelu, można było tutaj wrzucić naraz i sobie je porównać. I dla mnie przy tym wyborze, już poza takim zwykłym kalkulatorem, oczywiście silnik miał znaczenie i nie chciałem mieć motocykla, który będzie dużo ważył i będzie miał mało koni. To też jakby tutaj było istotne. A rzeczywistość, z jaką się spotkałem, bo w większości tych motocykli było dane mi jeździć, okazało się, że oczywiście zwycięzcą tego plebiscytu jest Monster 950, ale płakałbym, gdybym się przewracał. Co jest ciekawe, istnieje nawet klatka do tej szczątkowej ramy, która tutaj jest w tym motocyklu i ten motocykl w teorii spełnia wszystkie moje marzenia, ale każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, każdy z nas chciałby, żeby motocykl był dla niego jakimś konkretnym odpowiednikiem tych trudności, które chcemy przed niego rzucić. I dla nas, a przynajmniej dla mnie, miał być to motocykl, który będzie w cudzysłowie troszeczkę szczurkiem, żebym się nie bał nim przewracać. Poprzedni Ducat, którego mieliśmy, czyli Ducati Hypermotard, był tak śliczny, był taką lalką, że nawet Hermes, pozdrawiam, nasz trener, stwierdził, że ja się po prostu boję nim jeździć, bo się boję, że go przewrócę. I jak się pojawiła 250, CBR 250, to nagle okazało się, że można odważniej tym motocyklem jeździć. No jakby wiadomo, 250 versus litr na pewno jest troszeczkę łatwiej. I pomimo tego, że w Excelu matematycznie, powiedzmy, w jakiś sposób, próbując tą analizę wykonać, Monster okazał się numerem 1, a numerem 2 okazał się MT-09, to oba te motocykle są na tyle lalkami i na tyle motocyklami, które ja bym się trochę bał przewracać, że stwierdziłem, że poszukam motocykla, który będzie troszeczkę bardziej zaawansowany wiekiem i może jednak te motocykle, które są już bardziej przygotowane przez ilość akcesoriów do jazdy na kolanie lub jazdy takiej bardziej z możliwością przewrócenia, będę posługiwał się wczesnymi rocznikami, czyli mamy F4i, mamy CBR 600F, mamy GSX-a, który akurat tutaj nie do końca mi przypadł, no R7 w ogóle to był tylko przypadek, chwila zastanowienia. CBR 650R jako nowy motocykl też był brany pod uwagę i on wygląda naprawdę całkiem nieźle, ma też sporą dawkę akcesoriów, które można ją ubrać. I mamy GSX-era 750, który tak naprawdę w moim plebiscycie zajął 6. miejsce, a de facto go kupiłem. I dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli będziecie w stanie stworzyć sobie listę pojazdów, która Was interesuje, będziecie w stanie na Otomoto czy na jakimkolwiek innym Allegro portalu, czy wśród znajomych poszukać sobie motocykla, który Was będzie interesował i się nim przejedziecie, to najważniejsza jest ta chemia, która między Wami jest. Natomiast żeby mieć jakąś mapę tego zadania, które macie wykonać, czyli wybrać te modele i wiedzieć, którym już nie musicie jeździć, bo ja już wiedziałem, że R7 GSX SM to ja naprawdę już nie muszę jeździć. Jakby wypadły trochę poza krąg mojego zainteresowania, pomimo tego, że wydawać by się mogło, że wpisują się również w tą gamę pojazdów, która byłaby dla mnie ciekawa. Minusem największym GSX-erów było to, że do nich właściwie nie ma klatek, trzeba było ją ściągać ze Stanów, ale tutaj udało się tą klatkę ogarnąć wewnętrznie i problem kompletnie zniknął. Jeżeli też myślicie, że do GSX-era nie da się kufra zamontować, to bez problemu da się zamontować. I tutaj też, jeżeli ktoś Wam zarzuci, że robicie z motocykla, który nie jest turystyczny, motocykl turystyczny, no to też musicie sobie powiedzieć, gdzie w tej Waszej osi komfort, czy tam turystyka i styl jazdy znajdujecie się pomiędzy, ponieważ większość może, nie nikt, nie generalizujmy, większość z nas od motocykla oczekuje jakiejś konkretnej rzeczy. Jeżeli chcecie geometrię sportową, ale jednak chcecie pojechać gdzieś daleko, to wybierzcie sobie motocykl, który jest sportowy, ale ma możliwość zabrania ze sobą bagażu. Chyba że jesteście fanami jazdy z plecakiem. No to jakby każdemu wedle potrzeb. To ta lista dla Was będzie wyglądała pewnie zupełnie inaczej niż u mnie, ale daje ona piękny obraz, dla mnie przynajmniej dała, daje ona piękny obraz tej rzeczywistości, w której jesteśmy dzisiaj, jakie motocykle są do wyboru, jakie są ceny i kiedy znajdziecie egzemplarz motocykla, którego stan jest picobello, że taki stan gabinetowy, to wtedy, nawet jeżeli on nie jest numerem 1, to warto go wziąć, warto go kupić, dlatego że ten stan techniczny to jest w mojej ocenie najważniejsza część składowa wyboru motocykla, ponieważ żyjemy w kraju, w którym są mistrzowie kielni, szpachli i lakiernictwa i z wielu motocykli są w stanie zrobić bardzo ładny motocykl, który tak naprawdę często nie powinien być już dopuszczony do ruchu, więc źródło tego motocykla, pochodzenie, stan, ewentualnie historia serwisowa, to są takie tematy, które dla mnie są najważniejsze. No i dzięki Bogu trafił nam się bardzo fajny Gix. Mam nadzieję, że serwis, który będziemy przeprowadzać za chwilę już powie mi to samo, bo już trochę kilometrów nim nakręciłem.
I tyle. Taka moja rada konsumencka dla Was. Jeżeli chcecie skorzystać sobie z takiego opracowania, to pamiętajcie, że w internecie jest dużo stron, w których można też wyczytać, które cechy motocykla są w nim eksponowane najbardziej i które są istotne, czy to trwałość, czy właśnie zdolności turystyczne, czy możliwość załadunku, czy są jakieś wady konstrukcyjne tego pojazdu, na które warto zwrócić uwagę, czy na przykład chcecie mieć motocykl, który będzie bardzo dobry w przewożeniu kufrów, a okazuje się, że cały subframe się urywa. Jakby te rzeczy bez jeżdżenia i bez zdobycia informacji od użytkowników są właściwie niemożliwe do odczytania z marketingowego bełkotu, więc żeby ten marketingowy bełkot przełamać, warto zrobić sobie taką własną analizę. No to tyle ode mnie dla Was dzisiaj. Pozdrawiam.